Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na kolejne szybkie i pyszne ciasto bez pieczenia. Tym razem pójdziemy w stronę klasycznej kombinacji wiśni i czekolady i przygotujemy banalnie prosty deser oparty na budyniowo-maślanym kremie. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Podzielcie się też swoimi pomysłami na wykorzystanie wiśni z kompotu. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego prostego ciasta zaczynam od budyniu, który jest głównym składnikiem deseru. Do rondelka wlewam 500 ml z przygotowanych wcześniej 3/4 litra mleka. Naczynie stawiam na średnio niskim ogniu i dodaję do niego 60 g cukru. Zawartość naczynia krótko mieszam do połączenia składników i doprowadzam do lekkiego wrzenia. Pamiętajcie, że mleko wyczuwa strach i brak zainteresowania, dlatego miejcie je cały czas na oku i pilnujcie, żeby nie wykipiało. W czasie, kiedy podgrzewam mleko, zajmuję się resztą płynu. Do pozostałych 250 ml dodaję 3 opakowania budyniu czekoladowego bez cukru i przesianą przez sitko łyżkę ciemnego kakao. Jego dodatek spowoduje wzmocnienie czekoladowego smaku bez podbijania słodkości kremu. Zawartość miski mieszam za pomocą rózgi do całkowitego połączenia i powracam do mleka. Na tym etapie mleko w rondelku powinno już się delikatnie gotować. Kiedy to nastąpi, zmniejszam ogień i wlewam wymieszaną przed chwilą zawartość dzbanka. Budyń mieszam energicznie do uzyskania bardzo gęstej konsystencji. Polecam użyć do tego czegoś mocniejszego niż rózga. Najlepiej sprawdzi się silikonowa szpatułka, którą można zbierać budyń z dna naczynia. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nic się nie przypali. Po około 2-3 minutach ciągłego mieszania ściągam budyń z ognia i przekładam do osobnego naczynia. Wierzch czekoladowego budyniu przykrywam folią spożywczą. Dzięki temu nie wytworzy się na nim nieprzyjemny kożuch. Tak przygotowany budyń odstawiam do osiągnięcia temperatury pokojowej. W międzyczasie mogę zająć się dwiema prostymi sprawami. Pierwsza to konfitura wiśniowa, która zawiera odrobinę zbyt duże kawałki owoców. Nie zależy mi na tym, żeby była całkiem gładka, ale owoce mogą utrudniać układanie spodu ciasta, dlatego delikatnie przegniatam ją widelcem. Jeśli używacie gładkiego dżemu, nie będziecie mieć tego problemu i możecie pominąć ten krok. Druga sprawa to ułożenie spodu ciasta. Na dno natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia kwadratowej blaszki o boku 20 cm wykładam mleczne herbatniki. Robię to w taki sposób, żeby pokryć całą powierzchnię i w miarę potrzeby docinam ciastka w miejsca, gdzie nie mieszczą się całe. Na górę ciastek wykładam 200 g pogniecionej przed chwilą konfitury wiśniowej bez cukru i rozprowadzam ją równo po całej powierzchni. Dzięki użyciu takiej konfitury uzyskamy fajne, klasyczne połączenie kwaśnej wiśni z czekoladą. Po rozprowadzeniu dżemu układam na nim drugą warstwę herbatników. Tym razem układam je gładką stroną ku górze pod kątem 90 stopni w stosunku do pierwszej warstwy. Dzięki temu spód będzie bardziej stabilny. Blaszkę z ciastkami i konfiturą odstawiam do lodówki na czas przygotowania czekoladowego kremu. Kiedy budyń osiągnie już temperaturę pokojową, możemy zabierać się za krem. Do miski wrzucam 200 g miękkiego masła i ucieram je za pomocą miksera do uzyskania jasnej i puszystej masy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zaczynam dodawać do masła wystudzony budyń. Dodaję 1, góra 2 łyżki i całkowicie łączę zawartość miski przed dodaniem kolejnej porcji. Dodanie zbyt dużej ilości budyniu może spowodować trudności z całkowitym połączeniem się składników, dlatego nie warto się z tym spieszyć. Zajmie to chwilę, ale efekt końcowy jest tego wart. Mniej więcej w połowie dodawania budyniu do masła warto zebrać krem ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że wszystko łączy się tak jak powinno.
Tutaj wrócę jeszcze do temperatury budyniu. Najlepiej jeśli będzie taka sama jak temperatura masła. W innym przypadku możecie mieć problem z połączeniem składników. Ja chciałem się pośpieszyć i budyń studziłem w lodówce, przez co był zdecydowanie zimniejszy od tłuszczu. Wy swój budyń pozostawcie po prostu na blacie. Jeśli jednak zrobicie tak jak ja, spokojnie mieszajcie krem tak długo, aż budyń się ogrzeje i uzyskacie gładką, półpłynną masę. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji możemy zacząć składać nasze ciasto. Na przygotowany wcześniej spód z herbatników i konfitury wykładam mniej więcej połowę czekoladowego kremu. Rozprowadzam go równo po całej powierzchni ciasteczkowego spodu. Na krem wykładam 150 g wydrylowanych wiśni z kompotu. Rozkładam je po całej powierzchni i delikatnie wciskam w masę budyniową. Oczywiście im równiej rozłożycie, tym większa szansa na to, że każdy kawałek ciasta będzie zawierał taką samą ilość owoców. Po rozłożeniu wiśni delikatnie wykładam do blaszki resztę czekoladowego kremu. Najlepiej jest wyłożyć go w kilku porcjach i delikatnie rozprowadzić po całej powierzchni. Dzięki temu nie poprzesuwamy wyłożonych przed chwilą wiśni. Po wykorzystaniu całego kremu przykrywam go kolejną warstwą herbatników. Robię to tak samo jak przy układaniu spodu ciasta, czyli wykładam je gładką stroną ku górze i w razie potrzeby docinam w miejscach, gdzie nie mieszczą się całe. Tak przygotowaną górę ciasta polewam 200 g lekko podgrzanej w mikrofali nutelli i smaruję nią wierzch deseru. Dzięki podgrzaniu nutella będzie bardziej płynna i łatwiej będzie ją rozprowadzić po powierzchni herbatników. Ewentualnie, jeśli chcecie, możecie przygotować swoją ulubioną czekoladową polewę. Po pokryciu ciasta nutellą posypuję jeszcze jego wierzch solidną garścią płatków migdałowych. Tak przygotowane ciasto trafia do lodówki na całą noc. Następnego dnia delikatnie wyciągam je z blaszki i zdejmuję papier z boków i gotowe! Można się częstować! Warto było czekać na ciacho całą noc, zwłaszcza że roboty wczoraj nie było z nim zbyt wiele. Krem jest stabilny i nie za słodki, a dodatek kakao przyjemnie pogłębił jego czekoladowy smak. Lekko kwaśne wiśnie, konfitura i nutella też robią swoją robotę. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby użycie tutaj wiśni z nalewki, co dodałoby całości odrobinę charakteru. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!